Donald Trump wezwał Rosję do zakończenia wojny na Ukrainie. Rosyjscy żołnierze wkroczyli do strategicznego miasta w obwodzie donieckim. Litwa zamyka granicę z Białorusią z powodu wtargnięcia balonów przemytniczych w jej przestrzeń powietrzną. Hiszpański rząd stracił większość w parlamencie z powodu niespełnienia żądań katalońskich separatystów. Belgia powoli ma stawać się państwem narkotykowym. 10 osób stanęło przed sądem za cyberprzemoc wobec żony prezydenta Francji. Wtorek 28 października to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał Rosję do zakończenia wojny na Ukrainie. Odniósł się w ten sposób do przeprowadzonych przez rosyjskie wojsko testów nowej rakiety o napędzie jądrowym. Przebywający z kilkudniową wizytą w Azji, amerykański przywódca rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie swojego samolotu. Powiedział pracownikom mediów, że rosyjski prezydent Władimir Putin powinien skupić się na zakończeniu wojny, a nie na przeprowadzeniu prób z udziałem nowej broni. Zdaniem Trumpa przekazanie informacji o testach pocisku Burjewiestnik było niewłaściwe. Przypomniał w tym kontekście, że Rosja wie doskonale o rozmieszczeniu tuż przy jej brzegu amerykańskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. W niedzielę szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej generał Walerij Gerasimow w trakcie spotkania z Putinem poinformował o testach Burjewiestnika. Rakieta miała spędzić w powietrzu blisko 15 godzin, przebywając w tym czasie dystans blisko 14 000 kilometrów. Rosyjska głowa państwa uważa pocisk z napędem jądrowym za jeden z elementów realizacji kompleksowej polityki na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Stany Zjednoczone i Rosja przed kilkunastoma laty zawarły porozumienie START, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się broni atomowej. Jak przypomina telewizja Euronews, jego obecna wersja wygasa 4 lutego przyszłego roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w poniedziałek, że wraz z europejskimi sojusznikami opracuje nowy projekt porozumienia o zawieszeniu broni. Ma on zostać przedstawiony w ciągu najbliższych 10 dni. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o wkroczeniu rosyjskich żołnierzy do miasta Pokrowsk. Miejscowość jest uważana za strategiczny węzeł komunikacyjny dla ukraińskich jednostek walczących w obwodzie donieckim. Po wielu miesiącach intensywnych walk do Pokrowska miało przedostać się około 200 rosyjskich żołnierzy. Mają oni walczyć z ukraińskimi wojskowymi przy pomocy broni ręcznej oraz dronów. Ukraińska armia ma dalej kontrolować miejscowość, która wciąż nie została okrążona przez jednostki wroga. Zarazem sytuacja według ukraińskich dowódców ma bardzo dynamicznie się zmieniać. Rosja poprzez intensywne ataki próbuje przyspieszyć swoje postępy na całej linii frontu. Temat walk o Pokrowsk poruszył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W swoim telewizyjnym wystąpieniu powiedział on, że sytuacja wokół miasta staje się niezwykle trudna, a walki o nie są bardzo zacięte. Zdaniem Zełenskiego utrzymanie miejscowości o strategicznym charakterze jest obecnie sprawą kluczową dla ukraińskiego wojska. Pokrowsk od wielu miesięcy jest atakowany przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Miasto położone w obwodzie donieckim jest uważane za kluczowy węzeł logistyczny dla ukraińskiej armii operującej w tym regionie. Według portalu The Kyiv Independent rosyjskie wojsko nie pierwszy raz wdarło się do Pokrowska. W lipcu wkroczyło ono do południowo-zachodniej części miasta, ale zostało wyparte przez ukraińskich żołnierzy. Od tego czasu niewielkie grupy dywersyjne złożone z żołnierzy z Rosji próbują regularnie przedostawać się do miejscowości. Litwa zamierza zamknąć granicę z Białorusią na czas nieokreślony. W ostatnim czasie litewską przestrzeń powietrzną paraliżowały balony wysyłane z białoruskiego terytorium. Przejście graniczne w Miednikach i Solecznikach były zamykane na kilka godzin z powodu najnowszej serii podobnych incydentów. Z niedzieli na poniedziałek Litwa wprowadziła na 24 godziny ograniczenia na swojej granicy z Białorusią. Litewska premier Inga Ruginiene zapowiedziała, że restrykcje zostaną utrzymane do środy. Wówczas odbędzie się posiedzenie jej gabinetu, podczas którego ma zostać podjęta decyzja o zamknięciu litewsko-białoruskiej granicy na czas nieokreślony. Władze w Wilnie przygotowały już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Przewiduje on jedynie wyjątki dla dyplomatów podróżujących między Litwą i Białorusią, kurierów przewożących pocztę dyplomatyczną oraz dla obywateli państw Unii Europejskiej powracających z terytorium Białorusi. Balony z przemycanymi z Białorusi papierosami miały w ostatnim czasie regularnie zakłócać działalność lotniska w litewskiej stolicy. W piątek, sobotę i niedzielę jego funkcjonowanie było zawieszane na kilka godzin. Cytowany przez litewski dziennik Lietuvos Rytas, białoruski minister spraw wewnętrznych Maksim Ryżenkow uważa, że rząd Litwy szukał jedynie pretekstu do zamknięcia granicy z jego krajem. W jego opinii balony służące do przemytu kontrabandy od zawsze spadały na litewskim terytorium, ale sama strona białoruska nie była dotąd o tym oficjalnie informowana przez litewskie władze. Mniejszościowy rząd Hiszpanii stracił możliwość uchwalania ustaw w parlamencie. Z poparcia dla gabinetu Pedro Sancheza wycofali się katalońscy separatyści.
Koalicja hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej i skrajnie lewicowego sojuszu Sumar tworzy mniejszościowy rząd popierany w kortezach generalnych głównie przez ugrupowania regionalistyczne. Dzięki nim rządzący mieli możliwość przegłosowywania swoich ustaw w parlamencie, najczęściej za cenę kompromisów na rzecz kilku niewielkich partii. Teraz gabinet Sancheza będzie miał duży problem z realizacją swojego programu. Wsparcie dla niego wycofał ruch Razem dla Katalonii, kierowany przez byłego katalońskiego premiera Charlesa Puigdemonta. Lider separatystów zarzucił szefowi socjalistów brak woli kontynuowania współpracy. Puigdemont dodał, że Sánchez nie ma już zdolności do dalszego rządzenia i powinien powiedzieć publicznie, w jaki sposób zamierza pozostać dalej na swoim stanowisku. Przed 2 laty Razem dla Katalonii poparło wotum zaufania dla lewicowego gabinetu w zamian za obietnicę realizacji szeregu postulatów. Najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa amnestii dla Puigdemonta i innych katalońskich polityków, którzy przed 8 laty przeprowadzili nielegalne referendum niepodległościowe. Katalońscy separatyści mimo wycofania poparcia dla hiszpańskiego rządu nie zamierzają przyłączyć się do wniosku prawicowej opozycji o wotum nieufności wobec Sancheza. Zgodnie z zapowiedzią Puigdemonta jego partia nie zgodzi się na powołanie gabinetu lekceważącego prawa Katalończyków. Anonimowy sędzia twierdzi, że Belgia stała się narkotykowym państwem, w którym rządy prawa są podważane przez grupy przestępcze. Tekst na ten temat zamieszczono na oficjalnej stronie belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. Jego autor, podający się za sędziego z Antwerpii, pisze w liście do rządu federalnego Belgii, że sprawy wymykają się spod kontroli. Wydarzeń mających miejsce w tym mieście nie można już kwalifikować jako zwykłej przestępczości, ponieważ działające w nim grupy kwestionują cały system rządów prawa. Belgia ma powoli przekształcać się w państwo narkotykowe. Struktury mafijne stojące za procederem dystrybucji substancji psychoaktywnych rzucają wyzwanie zarówno policji, jak i wymiarowi sprawiedliwości. Sam port w Antwerpii stał się głównym punktem dystrybucji narkotyków na całą Belgię oraz dużą część Europy. Portal Politico przypomina, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna także w belgijskiej stolicy. Od początku roku w Brukseli odnotowano blisko 60 strzelanin związanych z działalnością grup przestępczych handlujących nielegalnymi substancjami. Belgijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało nawet wysłanie żołnierzy na stołeczne ulice. Proceder trwa w najlepsze, bo zdaniem autora listu bardzo często są w niego zamieszani pracownicy instytucji państwowych. W ostatnich latach kilkunastu belgijskich śledczych federalnych doprowadziło do aresztowań wśród policjantów, celników, urzędników administracji samorządowej, pracowników portowych oraz osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości. 10 osób stanęło przed sądem za cyberprzemoc przeciwko żonie prezydenta Francji. Oskarżeni mieli rozpowszechniać w internecie informacje podważające płeć i orientację seksualną Brigitte Macron. Sąd w Paryżu rozpatruje pozew wniesiony przeciwko 10 kobietom i mężczyznom w wieku od 40 do 60 lat. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. informatyk, nauczyciel, urzędnik państwowy, przedsiębiorca, właściciel galerii handlowej czy zarządca nieruchomości. Wszystkie te osoby przez dłuższy okres czasu miały zniesławiać pierwszą damę Francji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeden z oskarżonych prowadził kampanię zniesławiającą żonę Emmanuela Macrona przez ponad rok. Na ogół autorzy internetowych komentarzy kwestionowali płeć deklarowaną przez Brigitte Macron oraz jej orientację seksualną. Dodatkowo jeden z oskarżonych miał napisać, że różnica wieku pomiędzy francuskim prezydentem i jego żoną to pedofilia. Telewizja CNN przypomina, że przed 3 miesiącami francuska para prezydencka złożyła pozew o zniesławienie do sądu w amerykańskim stanie Delaware. Dotyczy on prawicowej youtuberki Candace Owens, która w swoich programach regularnie powtarza teorie spiskowe sugerujące, że Brigitte Macron jest mężczyzną. Owens w pozwie złożonym przez małżeństwo Macron jest oskarżana o prowadzenie nieustannej kampanii zniesławiającej małżonkę francuskiej głowy państwa. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.